Wiesz? Ale myślę sobie, w Ameryce kupię sobie nowe buty. Błąd. Zatrudniłem się w firmie tapetowania hoteli. Słuchaj. Czy tutaj na Greenpointie były jakieś grupki, gangi, które ze sobą walczyły? Tak, tak. Dzień dobry, witam, rączkę ściskam, lewa. A co się stało? Ugryzła mnie jakaś osa czy pszczoła. A widzisz, Józef. Józef, a nazwisko? Józef Benedykt Adam Hrabia Dymter Kopczyński. Elegancko. Ale generalnie Józef Hrabczak. Józef Hrabczak. Józef, jak długo tutaj jesteś? Od 90 lat czy od 80? Przyjechałem tutaj dokładnie o 3:00 po południu, wylądowałem na JFK lotnisku. Postaram się mówić po polsku. Lotem. Mają $1000 w kieszeni. To były lata 80? 81 rok. 6 miesięcy przed stanem wojennym. Przyjechałem tutaj na 3 miesiące. Zostałem 44 lat. Po 18 latach odwiedziłem Polskę. Jeszcze taką szarą. Moja córka już wtedy miała parę lat. I jeszcze 5 razy odwiedzamy Polskę. I uważam, że Polska jest tym krajem dla ludzi, co mają troszeczkę w głowie poskładane. Nie będę mówił nic na temat polityki, tylko jedną rzecz powiem. Pracowałem dla Lecha Wałęsy tutaj jako szef sztabu wyborczego i zrobiłem mu w stanie Nowy Jork 18 000, ileś tam 500 głosów. Sorry. Jak po 10 latach on tu przyjechał, żeby otworzyć bank, już nie był prezydentem, no szliśmy tak z tamtego rogu do Bizarda. I ja mówię, no, panie Lechu, spierdolił pan tą prezydenturę. A on mówi, Józek, po co mnie wybrałeś? Więc myślę sobie, no przecież nie mieliśmy innego wyjścia. W każdym razie oczywiście za, jakby to powiedzieć, założyło się środowisko za i przeciw. No jak zwykle, nie? Józef, ale może odejdźmy od polityki. Powiedz, 81 rok, przyjeżdżasz tutaj do pracy, zostajesz jednak. Czemu zostajesz? Na trzeci dzień idę do pracy. No, a co robiłeś w tamtym czasie? Malowałem mieszkanie. Malowałem mieszkanie olejną farbą i miałem takie buty welurki, które kupiłem w Tarnowie u Baty. To były bardzo drogie welurki. Ale myślę sobie, w Ameryce kupię sobie nowe buty. Błąd. Miałem parasolkę, którą kupiłem w Peweksie, gdzie moja siostra była szefem Peweksu w Tarnowie. I tą parasolkę na drugi dzień zgubiłem, nie? Bo myślę sobie, te parasolki tu leżą na ulicy. 18 lat zajęło mi, żeby zrozumieć angielski. SSS. Shit. Ale już mój kolega, bo wynająłem sobie mały pokoik, nauczył mnie kolorów farb, white, green, black, whatever, cover, ladder, brush. I tak bojałem się z tym, witam panią, bojałem się z tym 10 lat, ale po 2 latach właściwie zatrudniłem się w firmie tapetowania hoteli. Słuchaj, to był były ksiądz, Widoniak, George, który co miał taką wizję, szkoda, że się nie udała. I tam pracowałem dla niego parę lat. To były dobre pieniądze na tamten czas? 40 dziennie. $40 dziennie. A ja płaciłem $60 za pokój. Miesięcznie? Za $20 kupowałem jedzenie na cały tydzień. Papierosy kosztowały 95 centów.
i tam Subway, nie wiem, dolara, nic nie pamiętam. W każdym razie, jak ja sobie pomyślałem, co mam dla kogoś pracować, bo w ogóle po miesiącu zarysowałem swój wizyt. Use the Craftsman Interior Painting Decoration, czyli tapety. Nauczyłem się tapetować najdroższe tapety, jakie istnieją na świecie. Po $500 jedna rolka, po 1000. Byłem mistrzem. Najwięcej co wytapetowałem to był taki sklep Screaming Mimis na Lafayette. 12 000 square feet. No i miałem pomocnika, który przyszedł w overall, czyli taki gaciak jak ja. Ja mówię, słuchaj, lewa ręka nóż, prawa szpachelka i nie gadaj do mnie. Tego nigdy nie mógł zrozumieć. On mi mówił, że żona pracowała w ambasadzie amerykańskiej, ale generalnie wracałem do Greenpointu. Greenpoint lata temu, cześć ojcze, lata temu to była taka, witam, polska dzielnica. Dużo było Polaków. Słuchaj, jak to dużo? 40 000. 40. A to mój kolega, widzisz, jeden z najlepszych kucharzy, który nauczył mnie robić bechamel. Bechamel to są tylko 3 składniki: czosnek, cebula i buraki. Sami Polacy. Dzisiaj jestem trochę zmęczony. Mam trochę bólu. Od czego? No wiesz, no, mam 74 lata, no. 40 lat. W sumie w życiu pracowałem 55 lat. Byłem w szkole teatralnej, śpiewałem w teatrze muzycznym, byłem gwiazdą operetki krakowskiej. Śpiewałem, witam, śpiewałem Kitajca, Kafę pod mi nogą, wjechał. No to w Krakowie śpiewać, rozumiesz no rozumiesz jak w Krakowie. Operetkę warszawską. Nie było żadnej tej, jak to się nazywa, recenzji, ale był full house. Greenpoint? Powiedz, no dobra, lata 80. Sakramentka, 90. wiesz. Mama, nikt po angielsku nie gadał. Nie mówił? Wszyscy po polsku? Wszyscy nosili w plastikowych torebkach kiełbasy od kiszki czy od Stanleya. Nikt tu nikt. Bo dlaczego, że wszyscy mówili po polsku. Nie było, trzeba się uczyć. Chińczycy mówią po chińsku. Żydzi mówią po jidysz albo hebrew. To po ty się uczysz. Jak masz agencje polskie, aptekę polską, cukiernię polską, lekarzy polskich. Wiesz, naprawdę zajęło mi dużo, choć ja jestem słuchowiec, nie? Na przykład ja nie znam nut, ale ja miałem akompaniatorów, którzy, ja się mogłem nauczyłem się w tej operze krakowskiej 8 oper, bez nut, a śpiewałem w chórze z moim bratem. Najlepszą spektaklem, myślę, że oprócz Moniuszki i to był, rozumiesz, ten co zrobił Król Rodu, Szymanowski. To zawrót głowy. Premiera była w AGH na Holu, a druga była we Wrocławiu w kościele. Słuchaj, jak się ten Satanowski, który był synem pułku jakiejś tam brygady, pomylił o 30 taktów, nikt tego nie wiedział. Witam, jak dzieciątko? No dziadek, widzę, że dobrze się sprawuje. Bictwość. Sokrates i ja. Skromność. Wiesz, nie możesz, hello guys, nie możesz zdradzić na swojej pozycji, no. Oczywiście. Jak na przykład ktoś do mnie nawie jakieś głupoty, to mówię, bardzo przepraszam,
Nie skończyłem psychiatry, ale jako psychiatra żądam $100 za te głupoty, co pan mi p***oli do głowy, nie? Generalnie nie używam wulgaryzmu. Czasami się zdarzy. Choć tu wszyscy, szczególnie dzieci, nie? Male to aż, ale to mi nie przeszkadza. Jak tu teraz te wycieczki z Polski przyjeżdżają, to wy bardzo... Przyjeżdżają wycieczki? No przyjeżdżają. Ale co, grupy chodzą Oni polskie? nie, tam rodziny, nie? A, no. Mają te kamery, te buty drogie, nie? Po 300. Łażą, mówią, ale tu brudno. A wie, proszę pana, skąd pan jest? No z Łomży. A wie pan, że tu mieszka 11 milionów ludzi? 11 milionów ludzi, czyli dzisiaj to właściwie, jakby policzyć Polaków, to jest 1/3. No bo Ukraińców mieszkało kiedyś 5 milionów, teraz może 1 milion. No, wiesz, Polska była kiedyś, nie kiedyś, no jest, zawsze być ciekawym krajem. Tam nie musisz wyjeżdżać na żadne wakacje. Jedziesz sobie na Bałtyk, do Sopotu. W góry. Jedziesz sobie do Krynicy. Jedziesz sobie gdziekolwiek na wieś, no. To tam za nieduże pieniądze, nawet dla Polaków, możesz mieć piękne wakacje. Lubię kobiety. Widzę, że lubisz. Cały czas pozdrawiasz. I one cię pozdrawiają. Nie. Tutaj ciebie każdy Wiesz zna. dlaczego? No. Ja nigdy w życiu nie patrzyłem się, wychowałem się w domu kobiet, nie? Marcia, nie patrzyłem się na kobietę jako no, hello, piękny kolor, no i w ogóle cudowny. Nie patrzyłem się jak na obiekt seksualny, tylko erotyczny. No, miałem parę kobiet w życiu. Więcej kobiet, które... A były to Polki, czy... No, ja uwielbiam kobiety z Jamajki i z Trinidadu. To Polki są ok. Cześć. Ale czarne kobiety mają w sobie takie ciepło. To są takie, wiesz, no można tylko miodem posmarować i obsypać tymi piórami. Nie ma. Jeszcze Wenezuela, no. Miałem taką przyjaciółkę w Wenezueli. Natomiast Polki są bardzo takie, jakby to powiedzieć, retoryczne. Ona musi wyglądać super, mąż musi zadać, dzieci muszą się kształcić. Tak po 10 latach małżeństwa to Polka żona nie pyta się męża, jak się czuje. Jaki czek przyniósł. Nie wszystkie, bo znam tutaj naprawdę super pyszne Polki i małżeństwa, i dzieci. No ja znam, powiedzmy, 300 nazwisk ludzi. Imiona, nazwiska, skąd pochodzą, nie? Ja ćwiczę moją pamięć. A jak się nauczyłem tego? Po prostu mówiłem różaniec i mantrę. Byłem kiedyś 6 lat w Hare Krishna, rok czasu w Zenie, nie? I Hare Krishna ma mantrę, jak zdrowaś Mario, nie? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nice dog. Thank you. Haribo, Haribo. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Z Nowego Jorku Józef Benedykt Hrabcza. Serdecznie dziękujemy, serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy, panie Józefie. Rączkę ściskam niemocno. Do zobaczenia następnym razem na Greenpoincie. Dobrze. Czy Greenpoint się zmieni? Już tak na koniec. Za 10 Nie, no. lat będzie dalej? Tu się, słuchaj,
Tu wszystkie dzielnice się zmieniają. Nawet tam, gdzie ja mieszkam na Times Square. No. Tu takie nowe dzielnice w Manhattanie, w Harlemie, na Avenue C, Avenue B. To tam, ja kiedyś ważyłem 220 funtów, nie? Ja miałem długie włosy, apaczkę. Tam mnie nikt nie dotknął. A wiesz dlaczego? Jest bardzo piękne amerykańskie powiedzenie. A wrong time, a wrong place. Nie bądź w niedobrym czasie, w niedobrym miejscu. Nie jesteśmy w stanie czasami tego wyczuć, no. Słuchaj, powiem ci jedną rzecz. Amerykanie są bardzo, nowojorczycy. Są bardzo uprzejmi. Witam panią. Są bardzo mili, uprzejmi. No dzisiaj taka laska z***bista zniosła mi wózek, bo nie chodziła winda, nie? Zresztą że chodzi średnio. Słuchaj, czy pan coś potrzebuje? Czy pan coś potrzebuje? Nie you. Bo you to nie znaczy ty. You to jest taki, wiesz, no, to w Polsce ty, nie? Ej, ty. Polka Dot. Zobaczmy, co tutaj możemy sobie zjeść. Pierogi. Idziemy coś zjeść. Właśnie my tutaj już wcześniej byliśmy. Dzień dobry. Zobaczcie, jakie smakołyki polskie. Ziemniaki, gołąbek. Masy na tym nie będzie. Ale poznaliśmy Mariusza, witamy serdecznie. Mariusza podpytamy troszkę o życie, bo tutaj 40 lat minęło. Tak. 40 lat, człowieku, ja nawet 4 dych nie mam, to ty już kawał życia tutaj przeżyłeś. Tak, większość swojego życia. Czy tutaj na Greenpointie były jakieś grupki, gangi, które Tak. ze sobą walczyły? Tak, tak. Słynne było takie, zdaje się w 78 roku było takie, bo zawsze były starcia pomiędzy Polakami i Hiszpanami z Puerto Rico. I taka słynna była historia, że oni się spotkali w 78 roku w parku. Po prostu wzięli swoich najlepszych ludzi, no i Polacy wzięli swoich najlepszych ludzi, no i oni ponoć dostali mocne lanie. Od Polaków. Od Polaków, tak. Czyli Polacy zaznaczyli swoją Tak, obecność. no i właśnie mi się wydaje, że po tym tak trochę już mniej tych napadów było na Polaków, bo wtedy oni tam często napadali na Polaków i tak dalej. Napady na Polaków, czy zdarzają się? W obecnej chwili nie słyszałem, nie. Lata 90. było gęściej? 80 raczej bardziej. 80, 90, tak. Czyli można było powiedzieć, że Stany były takie niebezpieczne wtedy, co? Bardzo, tak. Bardzo niebezpieczne? Tak, jest, znaczy nie całe Stany, nie do końca. W Nowym Jorku nie pamiętam ile przestępstw, mi się wydaje, że było 3000 coś rocznie morderstw, czyli bardzo duża ilość, ale to nie było tak w całych Stanach, bo ja mieszkałem w Georgii, tam było spokojnie wtedy, teraz się to zmieniło. A jak jest dzisiaj w Nowym Jorku? Czujesz się bezpiecznie, kiedy chodzisz sobie wieczorami? Znaczy ja się zawsze czułem bezpiecznie, ale był taki okres do roku przed pandemią, do 2020, że Nowy Jork był najbezpieczniejszym miastem w Stanach. A jak twoi znajomi mówią, że nie wiem, mieli jakieś przygody, czy coś w ten deseń, że coś z bezpieczeństwem związanych tutaj? Czy jednak ludzie już... Raczej uważam, chyba nie. Widzisz, to jest taki dobry znak, że ten czas się zmienił, że to już nie jest takie... Tak, ale wiesz co, teraz przestępczość wzrosła w stosunku do tego, co było. Nowy Jork był bardzo bezpieczny, tak powiedziałem, do 20 roku i po pandemii znowu wiele przestępstw. Wzrosła przestępczość i tak dalej. Przyjechałeś 83? Tak. I jak wtedy było? Wiesz co, Stany były inne. Dostaliśmy sponsorowanie w stanie Georgia i było bardzo bezpiecznie. To znaczy,
mieszkaliśmy w małym miasteczku, to się nazywało Powder Springs. To było miasteczko, ja wiem, kilka tysięcy osób, ale chodzi o to, że mogliśmy na przykład zostawić kluczyki w samochodzie. Tam nikt mieszkań nie zamykał. Wychodziłeś gdzieś, zostawiałeś mieszkanie otwarte. Było bardzo bezpiecznie. Tylko znaczy, no to też zawsze tak było, że w Georgii do dziś dnia jest, że broń jest legalna. Może to zadecydowało, ale teraz już trochę jest gorzej. Z biegiem czasu jest lepiej, czy z biegiem czasu jest gorzej? Z perspektywy człowieka, który spędził tutaj większą część swojego życia. Ja uważam, że się pogorszyło. W jakich Kiedyś było- sferach? Znaczy, kiedyś było bezpieczniej. Kiedyś ludzie mieli większy szacunek do siebie. I uważam, że no, przestępstw było o wiele mniej. Chociaż w Nowym Jorku te przestępstwa się zmalały. Na przykład wyjeżdżając do New Jersey, Jersey City, jest takie miasto przyległe tutaj koło Nowego Jorku, do drugiego stanu, to tam wyjeżdżając z Nowego Jorku wtedy, no to tam było bezpiecznie, to było wspaniale, to był raj, można powiedzieć, a teraz znowu wyjeżdżając do Jersey City, tam jest właśnie gorzej niż w Nowym Jorku teraz. A jak z pracą? Kiedyś było łatwiej o pracę, czy teraz jest łatwiej o pracę? Wiesz co, z pracą Polacy zawsze sobie dawali radę. Jest taka strona, nazywa się Bazarynka i na niej jest kilka tysięcy ofert dziennie. Z pracą ja osobiście nigdy nie miałem problemu. Uważam, że jeśli chcesz pracować, to zawsze pracę znajdziesz. Kiedyś się lepiej zarabiało, czy dziś się lepiej Nie, zarabia? oczywiście, że dzisiaj się lepiej zarabia. Kiedyś o wiele mniej było. Dziś jest drożej, czy kiedyś było Absolutnie, drożej względem zarobków? O wiele drożej. Zarobki nie są aż tak adekwatne, jak kiedyś były. Właśnie kiedyś mieszkania były tańsze, ceny były niższe i tak dalej. Poznawanie ludzi w Nowym Jorku to prosta sprawa? Uważam, że nie tak bardzo, jak powiedzmy na południu Stanów. Uważam, że w Stanach takich jak Georgia, Louisiana, ludzie są bardziej przyjemni. Tam idąc ulicą, ktoś powie ci dzień dobry po angielsku. Tutaj w Nowym Jorku byś się zdziwił, byś powiedział, a dlaczego on do mnie mówi dzień dobry, może chce mnie obrabować. Czy przez 40 lat bycia tutaj doznałeś dyskryminacji ze względu na to, że jesteś Polakiem? Doznałem od Polaków. Od Polaków. Tak. Przyjechałem po 4 latach spędzonych w Georgii, przyjechałem do Nowego Jorku i poszedłem do baru. No i powiedziałem, hej, witajcie Polacy, a oni do mnie, już nie będę się wyrażał. Kurde, to niedobrze. Od tysięcy znasz tą miejscówkę? Tak. Ten sklep zawsze tutaj był. Zawsze, od kiedy tylko pamiętam. Żubrówka, z Podlasia, Białystok. Tak. Podejdźmy, zobaczmy. Niesamowite, że przez ocean eksportują takie rzeczy, takie dobra. Często tutaj przyjeżdżasz coś kupować? Nie, na Greenko nie przyjeżdżam z tego względu, że jest stosunkowo drogo. Na Ridgewoodzie robię zakupy i tam jest trochę taniej. To jest następna polska dzielnica. Czyli miałem szczęście dzisiaj, że Cię spotkałem. Tak. Cieszę się. Plac Popiełuszki. Plac, który kojarzy Ci się z wolnością, co? Bo jak tu przyjechałeś, to... Tak. Walczyłem o wolną Polskę do upadku komunizmu. Tutaj były zbiórki osób, które też starały się walczyć o wolną Polskę. Czyli co? Czyli ludzie tutaj się gromadzili, tutaj... Robili takie wiece polityczne. Tak, żeby wzmocnić polski naród. Tak. Co robisz w Nowym Jorku? W sensie, jaką robotę? Pracuję jako elektryk. Elektryk. Fach w ręku, nigdy nie zginiesz. Czy to Nowy Jork, czy to Australia? Tak, Nie zgadzam zginiesz. się. Czy dobrze się współpracuje z Polakami? No niestety nie. Niestety Polacy są bardzo zazdrośni. Zawsze znajdzie się ktoś w tej polskiej firmie, który jest nieprzyjemny, który robi jakieś kłopoty za plecami i tak dalej. Jest, no naprawdę, ja bym na przykład nie polecał pracy z Polakami. Nie to, że dla polskich firm, bo jest tutaj kilka dobrych polskich firm, to znaczy ci bossowie są fajni ludzie, ale Polacy, my jako społeczeństwo, ja wiem, zwalczamy się. Zazdrość jest duża. Zazdrość to co? Tak. O zarobki? Tak, wiesz, no tak, miałem kolegę, który mi powiedział, że jak pochwalił się, ile zarabia, no to następnego dnia żaden z kolegów nie chciał mu podać ręki.
Pożegnałem się z Mariuszem. Przyznam szczerze, że moja wizyta dzisiaj na Greenpoincie, mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że to była jedna z ciekawszych wizyt w ostatnich tygodniach, tak w sensie ogólnie w moim życiu. Naprawdę niesamowita sprawa, te historie, ci ludzie, ta otwartość, coś ekstremalnie ciekawego. Biorąc pod uwagę, jak szybko Greenpoint się zmienia, w perspektywie uważam, że 15 lat może już tego miejsca nie być. W sensie to miejsce będzie, ale nie będzie aż tak charakterne pod względem polskości, ponieważ tak jak bohaterzy wspomnieli, te ceny na Greenpoincie drastycznie rosną, co po prostu powoduje, że uciekają stamtąd. Moi drodzy, na dzisiaj już kończę nagrywanie ze względu na to, że no dużo było historii i głowa mnie aż zaczęła już trochę boleć od tego wszystkiego, więc trzymajcie się ciepło, zostawcie miłe słowa nie tylko pod tym odcinkiem, ale też koniecznie nadróbcie poprzednie odcinki i co? Łapeczka, komentarz, podanie odcinka dalej i lecimy dalej z Nowym Jorkiem. Trzymajcie się, kłaniam się niziutko.